takiego romansu w M jak miłość jeszcze nie było. Po ponad roku powróci wątek Zosi Julia Wróblewska, 20L. Po tym jak nastolatka wróci z Francji, w 1394 odcinku. M jak miłość zacznie umawiać się z Erykiem Rafał Szatan, 30L. Który wcześniej podrywał jej macochę Asię Barbara Kurdej-Szatan, 33L. Scenarzyści M jak miłość nie pozwalają nam się nudzić nawet przez chwilę. Nowi bohaterowie, sensacyjne wątki, a teraz nieoczekiwany romans. Zosia, chociaż jest już pełnoletnia, wciąż wygląda jak dziecko. Być może z tego powodu nikt nie podejrzewał, że jest wytrawną uwodzicielką. W 1394 odcinku M jak miłość wyjdzie na jaw, że umawia się z pianistą Erykiem. Mężczyzna na tyle zawróci jej w głowie, że dla niego będzie okłamywała macochę i zacznie się buntować. Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy z tego. Że chwilę wcześniej próbował on poderwać Asię. Po tym, jak zaśpiewali razem utwór, który stał się hitem internetu, Eryk liczył na coś więcej. Joasia pozostała jednak niewzruszona na jego amory i dała mu kosza. Pianista zacznie więc zastawiać sidła na Zosię. Mimo wyraźnego sprzeciwu macochy dziewczyna wymknie się z domu do klubu na sekretną randkę. I od razu uda się ponieść namiętności. Gorące pocałunki uwieczni swoim telefonem. Eryk nawet słowem nie wspomni młodszej kochance, że ma żonę i 2 dzieci, którzy wyjechali na wakacje. Mateusz z serialu M jak miłość od dłuższego czasu zaczął przysparzać problemów rodzicom. Nastolatek miał wahania nastroju, opuszczał szkołę. Kłócił się z bratem i zamknął się w sobie. Przez całą aferę z Justyną Olga Kalicka sporo stracił w oczach najbliższych. Przypominamy, że mostowiak po uszy zakochał się w atrakcyjnej, ale niebezpiecznej nauczycielce. Kobieta w serialu M jak miłość zaczęła mieć problemy z byłym chłopakiem, którego przypadkowo zabiła w samoobronie. Mateusz od początku znajomości z nauczycielką miał na jej punkcie obsesję.
Wrobił więc wszystko, aby tylko jego ukochana nie trafiła za kraty. Był gotów nawet pójść za nią do poprawczaka. Biorąc winę za śmierć damskiego boksera na siebie. Całe szczęście ostatecznie sumienie Justyny zem jak miłość. Nie pozwoliło jej do tego dopuścić i przyznała się do popełnienia przestępstwa. Dostała wyrok w zawieszeniu. Dzięki mostowiakom kobieta zaczęła normalnie żyć i funkcjonować. A nawet zajęła miejsce sekretarki Marka Kacper-Kuszewski. Wkrótce to wszystko obróci się przeciwko niej. Uczucie Mateusza do Justyny w 1387 odcinku serialu M jak miłość. Będzie silniejsze z każdym dniem i zacznie zahaczać o patologię. Według doniesień świata seriali niepokojące. Zmiany we wnuku zauważy Barbara Teresa Lipowska. Pierwszym znakiem ostrzegawczym okażą się kolejne kłótnie z synem Ewy Dominika Kluźniak. W końcu do seniorki dojdą wieści. Jakoby Mateusz wciąż nachodził byłą nauczycielkę. Justyna w 1387 odcinku M jak miłość będzie tak przerażona zachowaniem chłopaka, że zagrozi mu policją i sprawą za nękanie lub stalking. Do syna Marka nie dotrze słowo nie. Blondynka wielokrotnie odrzucała jego zaloty bezskutecznie. Ojciec o wszystkim się dowie. Ale jego działania również nie przyniosą oczekiwanego skutku. Górska zostanie zmuszona odejść z pracy. Niedługo później umrze jej matka. W 1387 odcinku M jak miłość Justyna podejmie ostateczną decyzję o wyjeździe z Grabiny. Zachowanie Mateusza z serialu M jak miłość wskazuje na to, że z tym chłopakiem dzieje się coś bardzo niedobrego. Podobne działania wykazywał Artur Skalski-Tomasz Ciachorowski. A chyba wszyscy widzowie M-ki wiedzą, jak to się skończyło dla obiektu jego obsesji. Porwał, zmusił do ślubu i pobił. Oby młodemu mostowiakowi szybko przeszła ta faza zauroczenia.